wstępu. Dlaczego Grenlandia, Jarek? Dlatego, że nie byłem w stanie wymyślić nic innego na Sylwestra. Bo ten termin, ta data jest zawsze droga. Wiele osób chciałoby spędzić w bardzo nietypowy sposób, oryginalny. I gdziekolwiek nie patrzyłem, to albo jest drogi bilet lotniczy, albo drogi hotel. Więc znalazłem jedno miejsce, jedyne, gdzie nie płaci się więcej za Sylwestra, bo jest zawsze drogo. I właśnie jest to Grenlandia. Dodatkowo chciałem przeżyć prawdziwą zimę, takiej, której w Polsce już nie uświadczymy. Jak było? Przekonajmy się. A tu nasz samolot, ten duży, co wylądowaliśmy, a obok mały, który będzie ciął do nóg. Samolot nisko jak lotnisko. Jedyny, który może przyjąć tak duży samolot. Jest dość szokująca temperatura dla większości osób, ale tylko krótkie przejście po lotnisku. Popłycie i już jesteśmy w ciepłym hangarze. Jest minus 30 stopni w Kangerlussuaq. Ale nie jest tak zimno. Ociepliło się, jest minus 29. Ale jak się człowiek rusza, to nie jest tak zimno. Tutaj teraz stopy, a właściwie palcem stóp. Nie jesteśmy na Grenlandii. Spodziewałem się, że będzie ciemniej. Wschód jest dopiero za godzinę, a już jest bardzo jasno. Myślę, że spokojnie widać przez 4-5 godzin, a w tej miejscowości jest zazwyczaj bezchmurnie. Około 300 dni w roku. Dlatego wbrew pozorom to nie jest złe miejsce na zimę. Jeśli ktoś ma obawy o brak słońca czy brak światła. Zobaczymy, jak będzie w nóg. Mimo wszystko mam za godzinę samolot do nóg, a hostel już jest dostępny. Zamierzam się rozpakować i korzystać ze światła, którego u nas w Polsce powiedziałbym, że jest mniej. Rzeczywiście całe wszystko zamarzło z pary, którą wydaje. Nóg jest ciepły, jest minus 10. Na sobie mam obecnie 3 warstwy ubrań. Termo, średniej grubości, polar i grubą kurtkę. Tutaj spodnie mam ocieplane polarowe i termo, a buty i gruba skarpetka. Jak człowiek się rusza, jest ok. Jestem pod wrażeniem, że ten sprzęt jeszcze działa, więc postanowiłem coś jeszcze nagrać. Całe miasteczko Kangerlussuaq dużo nie jest. Mieszka około 500 osób i żyją z tego, że utrzymują to lotnisko. Byłem tu już 3 lata temu, ale w lecie jest trochę więcej opcji, bo dzień jest dłuższy, chociaż w zimie prawdopodobnie są możliwości na zaprzęgi śnieżne. Co to w lecie? No trekking. I można trochę wypuścić się dalej za miasto. I tu zaczyna się właśnie szlak Arctic Circle Trail, który można robić zarówno w lecie, jak i dla odważnych w zimę. Co ciekawe, w zimie się robi go szybciej, robi się go na nartach, około 4-5 dni. Zaś w lecie oczywiście też można szybciej, ale standardowo około 10-12 dni. Jest to 167 km. Dla odważnych można wydłużyć szlak idąc w drugą stronę, w stronę lodowca, Ice Cap, by wtedy zrobić ponad 200 km, około 220. Może jeszcze tam przejdziemy trasę w zimie, bo w lecie już zaliczone. Tu się samochodów nie gasi, bo mogą nie zapalić przy minus 30. Z kilka dni ma być cieplej, ma być około minus 15 nawet.
Więc nie wiem, czy to jest standard, czy jest normalnie cieplej. No ale obecnie faktycznie w ostatnich dniach to jest najzimniejszy dzień. Tu widać boisko. Chyba, chociaż mi to wygląda z drugiej strony jak miejsce dla psów. Ale no, są bramki. Śniegu dużo nie ma. Może kilkanaście centymetrów. Samochodu się nie gasi, dlatego też, że nie ma tu gdzie odjechać. O, bateria pada, minus 30 stopni daje w kość. Chyba koniec nagrywania.